Co dzisiaj zrobimy? Super wydajną sprężarkę z części samochodowych! Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, miałem zbyt słabą sprężarkę, aby uruchomić moją nową piaskarkę. W tym odcinku spróbuję coś temu zaradzić. Ale najpierw zobaczcie moją starą sprężarkę. Jak widzicie, sprężarka ta też nie jest oryginalna. Zrobiona przeze mnie jakieś 2 lata temu i naprawdę służyła mi do tej pory znakomicie. Jednakże odkąd zbudowałem piaskarkę, no ma jednak trochę za małe ciśnienie. Chcę, aby sprężarka miała niewiarygodną wydajność, 2,5 litrów na minutę. a zrobię to ze zwykłego silnika samochodowego. Z którego wcześniej ściągnąłem oryginalną głowicę samochodową i zastąpiłem specjalną zrobioną na zamówienie. W głowicy zrobiłem specjalne zawory i płaszcze wodne, ale co tu wiele mówić, najlepiej zobaczcie jak to montuję. Tak więc... No dobra, silnik mamy kompletny, ale teraz trzeba go gdzieś jeszcze zamocować. Dlatego zrobiłem oto tą konstrukcję. No, teraz będzie znacznie lepiej. No dobra, silnik mamy, ramę mamy, no to montujemy. Mam nadzieję, że ten łańcuszek wytrzyma. Jedno mocowanie z nami, jeszcze 2. Aby pasek linowy się nie stunął, muszę zastosować tą szeroką podkładkę. I jeszcze ostatnie mocowanie silnika. Ok, następnym krokiem będzie zamocowanie w tym miejscu silnika elektrycznego, który napędzi nam tą całą jednostkę. Prezentacja silnika. A w celu przeniesienia napędu z silnika elektrycznego na silnik spalinowy użyję kół pasowych. Lin.
Dzięki zrobionym wcześniej fasolkom do mocowania silnika mogę teraz przesunąć cały silnik do tyłu, co spowoduje napięcie pasków klinowych. Tymi dwoma krótcami będzie zasysane powietrze do sprężarki, a tym z kolei będzie wylatywać już sprężony. Wszystko wydaje się proste, jednak powietrze podczas sprężania wytwarza ciepło. Dlatego będę musiał zbudować w tym miejscu chłodnicę do powietrza, która rozwiąże nam ten problem. Powietrze poprowadzę tędy, gdzie przez spiralę wytraci swoje ciepło i wpadnie do zbiornika kondensatu. Będę potrzebować kilka rurek stalowych i parę takich tam kolanek. Zrobię teraz coś głupiego, ponieważ wiertarka ta nie ma wystarczającego uchwytu, aby mógł założyć to wiertło. Ciekawe, czy to będzie szczelne. No i chłodnica gotowa. Teraz muszę tylko jeszcze przyspawać ten zawór, którym będę mógł puszczać wodę gromadzącą się w tym zbiorniku. Popsułem. Podejście drugie. Nie no fajnie, tylko taka szara, brzydka ta chłodnica. No to zostało już tylko to połączyć. Muszę to połączyć tak, aby w razie czego w przyszłości, gdy będzie jakaś awaria, mógł to łatwo rozłączyć. Dlatego zastosuję takie coś, nie wiem jak to się nazywa, chyba flasza. Okej, może być flasza. Dobra, do dzieła.
Lepiej nie trzymać materiału podczas cięcia w rękach, potem tak to się może skończyć. Chyba muszę sobie odciąć rękę, żeby się tego nauczyć. Dobra, wracamy do warsztatu. Zamontuję teraz zbiorniki do powietrza i proszę nie śmiejcie się z ich wielkości, ponieważ jestem jeszcze biednym youtuberem, no i co mam powiedzieć. No ale w przyszłości chcę zamontować większe. Okej, i na wejściu do butli zamontuję teraz zawór zwrotny. Chłodnicę powietrza mamy gotową. W takim razie czas na chłodnicę wody. Przygotowałem już wcześniej węże, z których zrobię całą instalację wodną. Oczywiście nie mogę zapomnieć o zaworze bezpieczeństwa, ponieważ jest równie ważny. Tak samo jak filtry powietrza. Super, sprężarka jest już praktycznie gotowa. Została już tylko kwestia podłączenia silnika elektrycznego, no ale w tym celu przyjdzie do mnie elektryk, ponieważ no nie mogę znać się na wszystkim, a nie chcę spać w domu. Instalacja jest już gotowa. Jeśli kogoś interesuje dokładny schemat podłączenia, to znajdzie go w opisie, a tymczasem naprawdę szybkie malowanie i możemy w końcu zrobić próbę. Na razie nie mam sterowania, dlatego muszę załączyć ją bezpiecznikami, dlatego startujemy ją za 3, 2, 1. Jednak nie jest szczelne, więc szybka poprawka. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.